Siema, cześć! Tutaj Jagoda z kanału Jagoda w Podróży. Witam Cię ze Stambułu, z jego serca, czyli z Beşiktaş. Dzisiaj pokażę Ci tą dzielnicę, pokażę Ci fajne lokalizacje na tej dzielnicy, a następnie mój ulubiony hotel, w którym mam współpracę, ale to zostawię na koniec. Chyba jestem w raju, zobaczcie ile kiszonek. Można sobie wybrać cokolwiek się chce, dostać taki kubek razem z kiszonkami i wodą z kiszonek. Ondan sonra Tyle bamya, dobroci. pancar, fasulye Ten biraz, sklep to po prostu jakiś raj. bir iki tane bir tane suyu için bir şey yazıyor. Suyu acı istiyorlar. Ja kiszonki to po prostu uwielbiam. Zobaczcie tylko jak to wygląda. W środku jest mnóstwo kiszonych warzyw. Dodatkowo jest sok. Mogłam sobie wybrać sok albo ostry, albo łagodny. O, widzę, że jest też okra. Są marchewki, jest fasola. Nie wiem, czy to jest zasługa tego, że tutaj usiadłam, ale nagle zebrało się tutaj tyle ludzi, którzy również próbują te kiszonki. Ja już prawie zjadłam całe swoje opakowanie, cały swój kubeczek raczej. Teraz jestem w trakcie picia wody, chociaż powiem Wam, że jedzenie to było po prostu jak odpakowywanie jakiegoś prezentu, bowiem jest tutaj tak dużo warzyw. Są też niektóre owoce, więc bardzo fajne, smakowe doświadczenie, zdrówko. Jestem teraz w miasteczku, które się nazywa Beşiktaş. Jest ono położone na linii Wybrzeża Bosfor. Tutaj jest tyle restauracyjek, tyle sklepów, że po prostu jest to miejsce, które totalnie trzeba odwiedzić, będąc w Stambule. Pokażę Wam teraz najpopularniejsze miejsce z kebabem, gdzie kolejka zawsze jest ogromna. Początek kolejki jest tutaj. Ciągnie się ona tutaj, tak może tego nie widać, bo wiem, że też idą osoby, ale naprawdę kolejka tutaj zawsze jest taka duża. Czy jest warto? Nie wiem, nie jadłam. Rafał jadł, mówił, że bardzo dobry. Natomiast tutaj oczekiwanie, no to jest minimum, myślę, z pół godziny. I oto jest ten słynny kebab. Tutaj wszędzie dookoła są sklepiki, są restauracyjki. Naprawdę przyjść tutaj to jakby wejść do labiryntu. Bo ulic tutaj jest naprawdę sporo. Tutaj w miasteczku Beşiktaş jest również targ rybny, gdzie wcześniej przyjeżdżaliśmy, żeby kupić sobie świeże tuńczyki lub łososie albo krewetki. Cena za jednego tuńczyka to 7,50. Pokażę Wam teraz coś, co zdecydowanie warto spróbować. To nazywa się midye. Są to mule, które w środku mają ryż i różne przyprawy. Bardzo polecam. Pokażę Wam teraz jedną z większych, mało znanych galerii handlowych, gdzie rzadko widać obcokrajowców. Raczej przychodzą tutaj Turcy, żeby sobie kupować jakieś ubrania, okulary. Zdradzę Wam takiego typa, gdzie to jest. Galeria ta nazywa się Sinapasa, a jej wejście wygląda tak. Dzisiaj mamy weekend, więc jest tutaj bardzo dużo ludzi. Natomiast akurat byłam w pobliżu, więc stwierdziłam, że Wam pokażę, jakie tutaj są sklepy. Ta galeria ogólnie ma 4 piętra. I są tutaj rzeczy z butików, które normalnie są do kupienia w internecie. Natomiast ja już nieraz się przekonałam o tym, że rzeczy kupione w internecie wyglądają zupełnie inaczej, no i też jako modelka wiem, jak to funkcjonuje. Większość rzeczy jest podpinanych z tyłu jakimiś klipsami, więc mimo, że jest napisany rozmiar S,
Tak naprawdę może być to rozmiar M. Jak widzicie, są tutaj takie rzeczy basicowe, fajne na co dzień, w bardzo dobrych cenach. Można sobie je przymierzyć, można oczywiście zapłacić kartą, więc nie ma najmniejszego problemu, ale dzisiaj jest dużo ludzi. To miejsce wygląda trochę jak taka poznańska giełda odzieżowa, o ile jesteście z Poznania, Julia, wiecie o co chodzi. No ogólnie taka giełda odzieżowa. Bardzo dobre ceny, dużo ludzi, z tym, że można kupować oczywiście na sztuki. Wow, ale fajny komplet. Co najśmieszniejsze jest to, że z tego co wiem, te marki produkują tutaj w Turcji i te rzeczy są oryginalne. Nawet jest napisane Made in Turkey. W tej galerii też są bardzo fajne ubrania dla mężczyzn. W takim stylu casual i elegant casual. No, przyznajcie, nikt wam wcześniej o tym miejscu nie powiedział. Zamiast jechać do oklepanego Grand Bazaru, który de facto i tak polecam zobaczyć, bo ta historia tego miejsca jest niesamowita, no to na shopping można przyjechać do tej galerii. Czasami tutaj w Stambule mam wrażenie, że jesteśmy takimi mrówkami, które idą po prostu jak inne mrówki. Bowiem w niektóre dni jest tutaj tyle ludzi, że szok. W Beşiktaş odpływają również promy. Wcześniej tutaj był taki plac, ale widzę, że teraz jest jakaś budowa, więc trzeba przejść taką dróżką. Po swoich obserwacjach i waszych sugestiach stwierdziłam, że muszę zakupić taki mikrofon, żeby mnie było lepiej słychać, więc obiecuję, że w następnym filmiku jakość będzie dużo lepsza. Stąd również można kupić bilety na Prince Island. Róbcie to zawsze tutaj, ponieważ jeżeli będziecie kupować przez internet, to cena będzie dużo wyższa. A tutaj w tym okienku możecie kupić w bardzo dobrej cenie. Widzicie? Prince Island. I stąd odpływa prom. Który wygląda właśnie tak. Bo akurat teraz będzie wypływać na wyspę Skudar. Jesteśmy już w linii takiej nadmorskiej, bym powiedziała, nadkanałowej wręcz. Tutaj są również fajne kawiarnie i bary, i restauracje, więc kto co lubi, albo można sobie wypić kawę, albo można wypić piwo, albo można sobie coś zjeść. Od koloru do wyboru, jak to się mówi. Pokażę wam moją ulubioną miejscówkę tutaj. Taka kawiarnia połączona z restauracją, która ma niesamowity widok i w której ceny są po prostu nieziemskie, dlatego że znajduje się naprzeciwko uniwersytetu, więc jest tam dużo studenciaków. Zwróćcie uwagę na to, ile tutaj jest kotów, które kręcą się obok wędkarzy i które mają nadzieję, że dostaną jakiegoś smaczka. Kawiarnia, o której wam mówiłam, znajduje się tutaj. Zobaczcie tylko jaki widok. Tuż przy Bosforze widok na część azjatycką, na przypływające statki oraz na ten piękny most łączący dwa kontynenty. Spróbuję sobie znaleźć jakiś stolik, ale w godzinach szczytu wiąże się to z cudem. No ale może chwilkę poczekam i mi się uda. Widzicie, są tutaj ludzie, którzy stoją w kolejce i czekają, aż zostaną przyjęci. No nic, chyba będę musiała zrobić tak samo. Nie udało mi się usiąść
na zewnątrz, udało mi się usiąść w środku, ale mam taką fajną miejscówkę. Tutaj mam fajny widok. Wzięłam sobie wodę, wzięłam sobie lody o smaku kajmaku i za te dwie rzeczy zapłaciłam jakieś 4,50. Od kilku dni jestem tutaj sama, bez pieska, bez Rafała. Oboje wyjechali stąd, ja też niedługo wyjeżdżam, dlatego konieczne było przyniesienie psa z powrotem do Polski. Nie było to wcale takie łatwe, załatwić te wszystkie dokumenty. Łatwiej psa tutaj wieźć niż wywieźć. Ale o tym nagram następny filmik. W każdym bądź razie przez najbliższe dni będę tutaj sama, a później czeka mnie fajna przygoda w miejscu, w którym jeszcze nie byłam. Ale o tym opowiem Wam później i oczywiście zrobię z tamtego miejsca vloga. Swoją drogą, te lody są przepyszne. O, 2 koziołki, niczym w moim rodzimym Poznaniu. Evet, merhabalar, buyurun. Arayıştan efendim. Dobrze widzicie, kolację mam zaplanowaną nie gdzie indziej, tylko w Ritz-Carltonie. Uwielbiam w tym hotelu to, że tutaj tak pięknie pachnie i zawsze tutaj są świeżuteńkie kwiaty. Pokażę Wam niesamowity widok, który jest z Ritz-Carltona. Centralnie naprzeciwko stadionu. A my sobie dzisiaj spacerowaliśmy o tam. Pewnie się zastanawiacie, jak to możliwe, że mam współpracę z Ritz-Carltonem. Otóż współpracuję z nimi już od dosyć dawna. Możemy tutaj przychodzić praktycznie codziennie, delektować się pięknością tego miejsca, jeść obiady, jeść kolacje, korzystać ze strefy wypoczynku, czyli sauny, czyli łaźni parowej, basenu oraz siłowni, w zamian za publikację tego na swoich social mediach. Czy to nie brzmi jak jakiś sen? No więc tak, kochani, być może będziecie zdziwieni moim wyborem, ale naprawdę bardzo polecam te dwie rzeczy, a już Wam pokazuję, co to takiego. Pizza z owocami morza, których jest tutaj mnóstwo, jest tak dobrze doprawiona, że szok. Oraz sałatka Cezar z wędzonym łososiem. Nie wiem, czy ja to wszystko sama zjem. Tym, szybka teleportacja, przebiórka w sportowe rzeczy. I tak wygląda wnętrze siłowni w Ritz-Carltonie. Mogłoby być trochę nowocześnie, nie ukrywam. Ale jest co trzeba. Rozgrzeweczka i za chwilę ciśniemy z ciężarami. Tutaj jest również łaźnia parowa oraz sauna, a naprzeciwko jest hammam. I tym oto relaksacyjnym akcentem kończę dzisiejszego vloga. Widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za wszystkie lajki, komentarze i subskrypcje. Cześć!